Najpierw trzeba zdjąć kwatery. Należy również odkręcić listwę transportową, a przykleić ciepłą listwę np. z klinarytu bądź puronitu, po czym dociskamy ją do ramy uściskami i tak pozostawiamy na czas schnięcia kleju uszczelniacza. Po czym czepiamy kotwy w zależności od szerokości okna od 10 do 15 cm na rogu z jednej i z drugiej strony. Jeżeli jest to okno dwuskrzydłowe, to około 15 cm od środka osi słupka. Na rogach zostawiamy luzy na tak zwaną dylatację około 1 cm. Szczelinę wypełniamy całkowicie starannie klejąuszczelniaczem, po czym starannie profilujemy około 10 minut. Ja tutaj mierzę 10 cm od narożnika. Jeżeli ucinalibyśmy listwę, na przykład w tym miejscu i tego wkręta by tutaj nie było, to należy wkręcić tutaj. Przed przykręceniem należy przewiercić wiertełkiem dwójką. Przed montażem należy pokryć klejem do steropianu. Ja będę używał z worka. Będzie on również jako warstwa wyrównująca pod nieduże nierówności. Należy na murze położyć warstwę kleju. Można użyć również kleju w piance. Tutaj w ten rowek rozprowadzić klejouszczelniacz o grubości 3 mm równomiernie i na tej taśmie. Ościeżnicę najpierw oczyścić z kurzu, umyć. Należy odtłuścić specjalnym preparatem i montaż taśmy zaczyna się na zakład 10 cm, tak żeby ten klej nie wychodził mi tutaj właśnie, tylko tak najlepiej po trochu, w ten sposób. Wklejać, jednocześnie patrząc, żeby nie wychodziło mi tutaj. Również na te złuszczenia trzeba, żeby to było tak, żeby tu nie było takich złuszczeń. I tak milimetr po milimetrze wklejać. Jest to czasochłonne bardzo, ale żeby to dobrze zrobić, to nie należy się śpieszyć. Trzeba dobrze odtłuścić, żeby się ta taśma nie odkleiła.
Jakbym ją wklejał tak większymi kawałkami, ten klej mógłby wychodzić. A gdy tak powolutku, to właśnie on idealnie dochodzi. Do krawędzi. Tą tasiemkę, co wyciągam, właśnie kontroluję, żeby mi tutaj pasowało równiutko. Teraz można zobaczyć, że klej nie wychodzi poza tutaj. Do środka robię ucho 4 cm. I tutaj zginam w tym miejscu, żeby je równiutko skleić. Taśmę biorę teraz sobie na dół. Na końcu dociskając, żeby dobrze przylegało. Taśma wewnętrzna już wklejona. Została jeszcze zewnętrzna. Również od połowy ościeżnicy zaczynam. Można również wyciągnąć z tego rogu 8 cm uszy i zakończyć tutaj właśnie. Z zewnętrznej strony robię 8 cm uszy. Tutaj trzeba docisnąć, żeby był akurat na rogu. Nie należy taśmy naciągać, ponieważ naciągnięta może puścić. Należy tak z wyczuciem przyklejać. A tutaj łączenie 12 cm, żeby połączyć tutaj na zakład, zerwać folię. Tutaj będzie można spokojnie później zerwać ten papier, zostawiając sobie tutaj taki kawałek, dociskając
I tutaj zrobiłem również tak samo. Montaż kotew. Ja montuję kąty tutaj od 7 do 10 cm od rogu, w zależności od szerokości okna. Tutaj mam 119, w zaokrągleniu 120 cm, więc pasowałoby po 10 cm od rogu. No i tutaj jest 116, więc będą 3 kotwy, również 10 cm od narożnika, no i jedna po środku. Na dole tak samo jak i tu. Należy pamiętać, żeby kotwy były w stronę wewnętrzną okna. Tutaj zaznaczam sobie, na środku tej kotwy jest takie małe wybrzuszenie. To zaznaczam sobie na tej kresce. Na środku dociskam i już jest równiutko na całym. Haki powinno montować się w tej pozycji. Tak jest znacznie łatwiej niż na przykład tutaj można się pomylić właśnie. Teraz należy przewiercić wiertełko trójka na wiercenie. Wiercę tak nie za głęboko, tylko chodzi o to, żeby nadwiercić, żeby wkręt z borem łatwiej wszedł. To są takie wkręty 2 lub 2,5 cm. Mają taką końcówkę, takie wiertełko borem do ościeżnic. Wiercę tak, żeby wyszedł jeden włos. O, jest jeden włos. Teraz należy przykręcić. Jedynka bez udaru, krętarka na małych obrotach, przerzutka dziesiątka, może być siódemka, bez różnicy w zależności od naładowania akumulatora. Będzie dwójka, teraz jest jedynka, końcówka. O, trzyma. Nie należy też tak przez siłę dokręcać, bo po prostu wystrzeli wtedy, no i będziecie musieli dłuższego włożyć, a czasami dłuższy nawet. Później nie da rady. Wszystko tak z wyczuciem. Ok. Jak się troszkę ugnie, to już jest ok. Wypoziomować trzeba okno, wypionować, ale przed montażem kotew, żeby się okno nie przesunęło parę milimetrów na przykład, trzeba zapianować rogi. Pianą niskoprężną 60-70% szerokości ościeżnicy, ponieważ piana zwiększa swoją objętość. Przed pianowaniem należy podłoże zagruntować, później zwilżyć wodą, również na końcu odczekać parę minut i zwilżyć również wodą. Przed kołkowaniem kotew odczekać 2-3 godziny, zanim to zaschnie ta piana, lub jeżeli jest już późno, można zrobić to następnego dnia. Tutaj szczelina między murem a
ościeżnicą jest 1,5 cm, tutaj jest 1,5 cm. U góry również 1,5 cm. Podpionowuję to w ten sposób, że najpierw podpionowuję z tej strony glifu, później z drugiej na dole, u góry, z jednej, z drugiej i pod belką, belką nadprężową. Po włożeniu ościeżnicy należy rozprostować uszy. Przed włożeniem można zabezpieczyć taśmą, żeby się nie uszkodziły, ale tak zostawić ich raczej nie można, bo później ciężko będzie z piany wydrzeć. Należy je rozprostować. O, troszeczkę trzeba wyciągnąć. To leciutko. Najlepiej zmrużyć jedno oko i wtedy będzie widać idealnie, że jest na środku. Na sam początek należy włożyć ościeżnicę, zaklinować tutaj jednym klinem, w miarę na oko na początek, równo żeby się licowało z murem. Następnie zmierzyć tutaj z drugiej strony dylatacja, jaka ma być. W przypadku 1,5 cm, tak żeby było równo z jednej i z drugiej strony. Następnie sprawdzić długą łatą, czy równo idą, i wtedy sobie dosunąć po prostu, wyrównać. Tutaj jest równo. I teraz należy sprawdzić najpierw, wyprostować ramy okna, czy równo idzie, równiutko na środeczku wyszło. O, równo jest. Po wypionowaniu tej ramy sprawdzić tą łatą tutaj, czy równo idzie, czy się nie przesunęło. I tak, jeżeli to już mamy wszystko gotowe, bierzemy długą łatę, poziomnicę, sprawdzamy jest równiutko. Jak nie, to tak naprostowujemy na jednego klina, tu wkładamy klina, tutaj już mamy jakby ten dół usztywniony. Wtedy należy przyłożyć poziomnicę z tej strony. Z tej strony wypoziomować, te kliny sobie po prostu przesunąć. Później z drugiej strony, na koniec te górne, żeby tylko usztywniło, i mamy gotowe pod pianowanie tych rogów właśnie. Piana już związała, ościeżnice usztywnione, pora na kołkowanie kotew. Użyję tutaj takich kołków uniwersalnych o długości 65 mm i średnicy 8. Są to kołki przeznaczone do pustych przestrzeni, takie jak na przykład do pustaków. W pełnych działają, one są takie rozporowe po prostu, tak samo jak kołki rozporowe, ale do pełnych przestrzeni możemy również dać dyble stalowe lub zwykłe kołki rozporowe. Do tego kręty najlepiej dłuższe, żeby były. No tutaj mam 7 cm, średnica 5 mm. Mogą być też 8 cm, mogą być troszkę dłuższe. Otwór musi być wywiercony minimum, najmniej 5 mm. Najlepiej tak około centymetra, więcej. I tak, najpierw montuję kotwy z tej strony na dole, później z tej strony, później u góry do pustaka i wzmacniam do belki nadprężowej, i z drugiej strony najlepiej zaznaczyć sobie na wiertle taśmą. W ceramice wierci się bez udaru. Tak, blachę należy złapać
futrynę. Kotwę należy odgiąć. Trochę piany jest, to trzeba wyciąć. Tutaj zabezpieczyć taśmą, żeby się nie uszkodziła podczas wiercenia. Dłuższe kotwy możemy je po prostu odgiąć i zaznaczyć najpierw tak o markerem. Odgiąć, przewiercić, wbić kołka, dogiąć, dać po wkręcie i jest gotowe. Na środku samym zaznaczam. Wtedy wiertło się po prostu później dłuższe nie zsuwa i równiutko wchodzi na samym środku. Muszę zastosować dłuższe wiertło. I wkrętarką na niskich obrotach, na jedynce, przerzutka 10, przedłużki magnetyczne, końcówka PZ2. I tak, odginam blachę. Jeszcze raz. Wkładam tutaj tymi właśnie w tę stronę, tak, o. Należy pamiętać, żeby zawsze kołki wbijać bezpośrednio do muru, a nie przez kotwy. Doginamy. Gdy już mam na rogach kotwy przymocowane, zacząć kołkowanie kotew z tej strony glifu, później z tej strony, później do belki nadprożowej. Wystarczy tak nawiercić. Najlepiej jest użyć krótszego wiertła na początek. Będzie wtedy równo wchodziło. Żeby nie zniszczyć kołka, można podłożyć blachę. Kotwa musi być wygięta pod takim kątem, ponieważ przez warunki atmosferyczne ościeżnica okna będzie się po prostu rozprężać. Tutaj będzie jakby przekrój, to będzie szerokość ościeżnicy. Tu będzie kotwa. Ona musi być tutaj pod takim kątem. O tak, w ten sposób. A tutaj są te kołki. Tutaj jest szczelina. W tym miejscu tutaj jest szczelina. Tu jest właśnie ten kąt i to jest ta piana. Dlatego musi być tutaj ten kąt. Wtedy ona będzie tak się rozprężyć. Do kotwienia kotew w listwie klinarytowej
użyję wkręta ramowego o średnicy 7,5 mm, a długości takiej, żeby było minimum 8 do 10 cm od kotwy. Jeżeli wyszłaby spoina, należy dać od drugiego pustaka minimum 8 cm, zatem wkręt będzie dłuższy. Aż na prześwit jest. Końcówka do wkręcania wkręta ramowego T30. Wkręt ramowy dokręcony na 1 i 20 przerzutce. Może będzie ktoś ciekawy zobaczyć, jak to wygląda, więc tutaj pokażę właśnie. Jest równo na oczku. Można sprawdzić przekątne i taką większą łatą od rogu do rogu. Po usztywnieniu konstrukcji, po podpianowaniu, tak jak tutaj jest, po skończeniu tutejszej pracy, w celu większej przyczepności piany należy również zwilżyć wodą. Mamy teraz sezon już taki jesienny. Należy używać przy niższych temperaturach piany zimowej, całorocznej. Używam piany niskoprężnej. Należy 3 minuty ją wstrząsnąć porządnie w celu wymieszania składników. Używam takiej plastikowej, cienkiej końcówki. Ta końcówkę można spotkać w pianach jednorazowych. Przy niskim ciśnieniu należy wyregulować pistolet. Przy jak najniższym ciśnieniu należy pianować. Dwie szerokości. Nie należy jej dawać zbyt dużo tej piany, ani też zbyt mało, bo zbyt mało spowoduje to, że będzie po prostu zimne powietrze przeciągać. Takim wężykiem należy aplikować. Pianę należy podgrzać do temperatury 20 stopni. Nie należy też trzymać jej na wolnym ogniu, w takiej gorącej wodzie zbytnio. I jeszcze raz. I spokojnie można do 4 cm. Można przyłożyć sobie tak taśmę i po prostu wtedy wiadomo, ile tej piany tak naprawdę należy aplikować, żeby się nie pomylić. Po 5-10 minut ona już się wyjdzie. Już należałoby ją pryskać. Należy zwilżyć wodą z jednej, z drugiej strony, jeżeli jest taka możliwość. Żeby ją obciąć tę pianę, należy poczekać minimum cały czas, całkowity czas twardnienia piany, czas pełnego utwardzenia, 24 godziny. Na niektórych pianach może pisać 2 dni, różnie.
Po skończonej pracy należy odkręcić pianę. Jeżeli jest pusta, to wiadomo wyrzucić. Jeżeli jeszcze jest, to należy wyczyścić, popsikać czyścikiem. Popsikać najpierw czyścikiem, wyczyścić pistolet powierzchownie, później nakręcić 4 do 5 razy, tak żeby odkręcić po prostu, żeby ta piana wyszła. Później ma lecieć z czyścika. Piana zaschła, więc można już wyjąć kliny. Najpierw ściągnąć troszeczkę. Piana jest ciepła. Końcówki nie musimy czyścić, ponieważ później jak zasnie, łatwo ją wyczyścić, przepchać śrubokrętem. Taśmy rozcinam nożyczkami. Na końcu można pomóc sobie nożem. Rozcinam je do paska butylowego, którego klei się do ramy. Ten pasek już zostaje tutaj. Wcześniej zagruntowany gruntem, żeby lepiej to trzymało. Najpierw kleję taśmę z tej strony, później z tej, na końcu góra i dół. Najlepiej oderwać papier całością. A powoli próbuję to dokleić. Użyję takiego wałka twardego. Trzeba docisnąć. Na koniec oto tak właśnie zrobić taki różek. Wszystkie 4 rogi zostały podklejone. Teraz klejem do styropianu zabezpieczam przed mrozem. Klej do styropianu, konsystencja trochę gęściejsza. Mrozoodporny. W ten sposób nie tylko zabezpiecza się przed mrozem, ale również przed promieniowaniem UV. Klej do styropianu idealnie się tutaj nadaje, ponieważ przepuszcza parę. Na końcu zbieram na plepek. Ok, jest już gotowe. Gdy wyschnie, można zdjąć taśmę ochronną do okna. Najpierw wycinam pianę z grubsza. Do wycinania piany należy mieć ostry nóż. Jak wyciąć pianę, żeby nie uszkodzić taśmy? Nóż przykładam i wyginam tak i podcinam pianę w ten sposób. Nóż przykładam do samej taśmy i tak właśnie wycinam tę pianę, żeby idealnie licowała się z ościeżnicą okna.
zabezpieczam okno folią przed zabezpieczaniem taśmy. Klej na taśmie jest z tej strony i tutaj będę do tej strony przyklejał. Wyciąłem na miarę na stole i teraz będę ją podklejał. Taśmę należy mocno docisnąć pod parapetem przyszłym. Taśmę należy kleić do kąta prostego. Teraz wkleję z tej strony taśmę i zostanie góra. Dodatkowo uszczelniam takimi kawałkami. Wewnątrz również zabezpieczam taśmę klejem do steropianu. Konsystencja trochę rzadsza. Na koniec pozostało jeszcze zaślepić otwory wentylacyjne okna. Ok, wszystkie okna już zamontowałem. Zapraszam Was do mojego pierwszego filmu, jak przygotowałem otwór okienny. Jeżeli podobają się Wam moje filmy, to dajcie suba, dajcie łapkę i do następnego odcinka. Cześć, Krystian.